Cześć! W tym filmiku pokażę, w jaki sposób wykorzystać pobrane dane, jak te dane przetworzyć i utworzyć analizę przestrzenną oraz jak ustawić styl wizualizacji danych. Teraz wykorzystując pobrane dane wykonamy sobie analizę dostępności przestrzennej ogródków działkowych. Więc na początku jakie dane będą nam potrzebne? Będziemy potrzebować granicy miasta, pobierzemy to sobie z bazy BDOT, budynków z BDOT oraz ogródków działkowych, które wczytamy sobie z wtyczki OSM. Dobrze, więc dodamy sobie na samym początku granicę miasta. Ja to sobie zrobię w taki sposób, że po prostu tutaj z przygotowanej paczki BDOT przeciągnę sobie do obszaru widoku i tutaj w tabeli atrybutów, jak sobie zobaczymy, jako nazwa tutaj występują delegatury Urzędu Miasta. Włączymy sobie stylizację, żeby to zmienić na szybko. Usuniemy tą wtyczkę. Tak sobie to zmienimy. Dobrze, jak mamy zaznaczony ten obiekt w tabeli atrybutów, to eksportujemy sobie go do warstwy. Ja tutaj mam już przygotowany plik i tylko dodam sobie nazwę warstwy i mamy granicę miasta. Też sobie zrobimy taką samą stylizację, może być tam na czerwono powiedzmy. Następnym krokiem to będzie dodanie sobie budynków. To zrobimy też w taki sam sposób, czyli lokalizujemy sobie naszą warstwę, przyciągamy do okna mapy. Pamiętamy, żeby tutaj wyłączyć renderowanie w zależności od skali. I już mamy wszystko wyświetlone. I teraz analizę chcemy przeprowadzić tylko i wyłącznie dla budynków, które są mieszkalne, więc przeprowadzimy sobie operację zaznaczenia poprzez wyrażenie. Otwórzmy sobie tabelę atrybutów. Ją można otworzyć również nie tylko przez kliknięcie prawym na warstwę i otwórz tabelę atrybutów, można też tutaj w górnym panelu ją otworzyć lub też wcisnąć klawisz F6. Jak już mamy tabelę atrybutów, to tutaj jest taka ikonka i to oznacza zaznaczenie przez wyrażenie. Teraz otwieramy sobie tutaj pola i wartości i będziemy potrzebować funkcji ogólnej. Generalnie zaznaczenie przez wyrażenie to działa w oparciu o taki język SQL. Tutaj możemy sobie wpisywać różne wyrażenia, żeby, no powiedzmy, wyfiltrować dane, więc jak już generalnie w tej zakładce pola i wartości wyświetlają się nam wszystkie kolumny, które są tutaj w tabeli atrybutów. I jak sobie klikniemy na funkcję ogólną i wyświetlimy wszystkie unikalne, to wyświetlą nam się wszystkie atrybuty, które zostały przypisane. Więc żeby zaznaczyć wszystkie budynki mieszkalne, będziemy musieli wykonać następującą operację. Klikamy sobie 2 razy na funkcję ogólną i od razu nam się wprowadziło wyrażenie. Nie musieliśmy go wpisywać. Następnie klikamy sobie przycisk równa się i wybieramy sobie wartość, którą chcemy mieć zaznaczoną. Tutaj nam się pojawia budynki mieszkalne jednorodzinne. Jak klikniemy sobie 2 razy, to nam się wprowadziło. I gdybyśmy teraz kliknęli zaznacz obiekty, to one by się zaznaczyły w tabeli atrybutów, ale my chcemy również inne rzeczy sobie dodać do naszego zaznaczenia, więc tutaj wpiszemy sobie komendę OR, czyli lub, i będziemy dodawać sobie kolejne atrybuty do naszego wyrażenia. Tutaj teraz wybierzemy sobie budynki o 2 mieszkaniach i w takim formacie nasze zapytanie wybierze nam rekordy, które pasują, które będą pasowały do takiego wyrażenia, że w funkcji ogólnej ma być budynek jednorodzinny albo budynek o 2 mieszkaniach.
Jeżeli tutaj byśmy dali and, czyli i, to wyrażenie żadnych rekordów by nam nie zwróciło, bo musiałoby być w funkcji ogólnej wpisane i to. A tak to mamy albo to. Więc to jest taki sposób na zaznaczenie elementów o różnych, powiedzmy, rodzajach. Ja tutaj sobie dokończę prowadzenie tego wyrażenia. Dobrze, ja sobie pisałem całe wyrażenie, wygląda ono w taki sposób. I teraz klikam zaznacz obiekty i zaznaczyło nam teraz wszystkie obiekty, które mają właśnie w funkcji ogólnej, tak, budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania, budynki o 3 mieszkaniach i więcej, ale budynków biurowych nam nie zaznaczyło. Więc teraz, gdy mamy to już zaznaczone, to klikamy sobie prawym na naszą warstwę, eksport i zapisz wybrane obiekty jako. I to nam zapisze tylko zaznaczone obiekty. Możemy sobie skopiować styl i przekleić do naszej nowej warstwy. Tą warstwę już sobie usuniemy i mamy tylko budynki mieszkalne w tym momencie. Kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebować do naszej analizy, to, tak jak już powiedziałem, ogródki działkowe. Więc otwieramy sobie naszą wtyczkę QuickOSM i tutaj w polu klucz wpiszemy sobie Land Use, a w wartości wpiszemy Allotments. A tutaj w obszarze damy sobie zakres warstwy i granice miasta. I klikamy uruchom. Elementy liniowe i punktowe sobie usuniemy i teraz musimy pamiętać też o takiej sprawie, że wtyczka wyznacza obszar pobierania na podstawie zasięgu warstwy. Więc mimo to, że ta granica wygląda w taki sposób, no to zasięg to będzie taki prostokąt opisany na tej warstwie. To chyba można nawet sobie zwizualizować. Wyodrębnij zasięg warstwy i uruchom. O, i to jest zasięg. Więc wtyczka nam pobrała też elementy, które są tutaj. Dobra, to sobie usuniemy. I teraz zrobimy sobie coś takiego, czyli usuniemy sobie ogródki działkowe, które są poza granicą miasta. W taki sposób, że przy zaznaczonej tej warstwie klikamy na zaznaczenie przez lokalizację. Żółty prostokąt z pineską. I wybieramy sobie obiekty z ogródków działkowych, które są rozłączne z granicą miasta. I zaznaczyło nam ogródki, które są poza granicą miasta. Klikamy sobie tryb edycji, usuń, OK, zachowaj. Możemy sobie przeliczyć jeszcze układ współrzędny dla tej warstwy, żeby nam zamieniło z układu dla całego świata na nasz tutaj dla strefy 6 i zapiszemy sobie naszą warstwę, wszystko w jednym pliku. Też zmienimy sobie nazwę klawiszem F2. Możemy sobie zmienić też stylizację na jakąś taką bez linii. Następną rzeczą, którą sobie wykonamy podczas naszej analizy, to będzie wyznaczenie stref buforowych od ogródków działkowych. W tym celu możemy sobie przejść albo do algorytmów processingu i tutaj sobie wpisać bufor. Ewentualnie to samo polecenie jest w menu Vektor, narzędzia geoprocessingu i bufor. Tutaj wpisujemy odległość 500 metrów. Damy 10 segmentów. Chcemy, żeby to były bufory zaokrąglone i chcemy, żeby nam agregowało wyniki. Klikamy uruchom i powstało nam coś takiego. Różnica pomiędzy agregacją wyników a nie wygląda w taki sposób, że jeżeli byśmy nie zaagregowali, to będą wszystko oddzielne obiekty, a tutaj przy zagregowanych to jest jeden duży obiekt. I jest oczywiście inny typ wizualizacji. Tutaj mamy połączone, tutaj mamy takie przecięcia, ale taki typ wizualizacji można też osiągnąć poprzez wybranie scalonych obiektów. Nazwaliśmy naszą warstwę equidystanta, czyli jako linia, która jest oddalona od danego punktu o taką samą odległość. Następnie kolejną rzeczą, którą wykonamy w naszej analizie, to będzie przecięcie z granicą miasta.
ponieważ my nie chcemy tych elementów uwzględniać w naszej analizie, które wychodzą poza granice miast. Więc to jest znowu, możemy w algorytmach processingu wpisać przecięcie, nie przecięcie, tylko przytnij. Przytnij, tutaj to jest, ewentualnie w wektorze i tak samo tutaj też przytnij. Więc przycinamy tą naszą ekwidystantę z granicą miasta. I powstała nam nowa warstwa, która nie zawiera już obszarów, które wychodzą poza miasto Łódź. Zapiszemy to sobie. Zmieniamy nazwę, zmieniamy stylizację na powiedzmy taki czarny kolor. Tutaj dodamy sobie może jakąś linię. Ok, i teraz chcielibyśmy zobaczyć, które z budynków mieszkalnych przecinają się z naszą strefą buforową, a które leżą dalej niż te 500 metrów. Więc wykorzystamy sobie znowu zaznaczenie przez lokalizację. Otworzymy sobie moduł zaznaczenia przez lokalizację i wybierzemy budynki, które leżą w granicy tych 500 metrów i przecinają się z tą granicą, znajdują się wewnątrz i zawierają się. I OK, dajemy uruchom i powinno nam zaznaczyć teraz obiekty. Zaznaczyliśmy, że przecinają się, więc na przykład takie obiekty też zostaną uwzględnione w naszej analizie. Gdybyśmy zaznaczyli, że znajdują się wewnątrz, no to ten budynek już by nie został zaznaczony. Ale my chcemy przeprowadzić to w taki sposób i tak zrobimy. Więc teraz otwieramy sobie kalkulator pól. To jest ta ikonka takiego liczydła. I utworzymy sobie nowe pole, które będzie stringiem. I damy sobie nazwę i wpiszemy sobie, że tutaj wartość to jest po prostu yes. Tutaj napotkałem na jakiś problem z tą warstwą budynków w GeoPackage, więc wpisałem sobie ją po prostu jako zwykły shapefile. Powtórzymy teraz analizę tak samo jak to robiliśmy poprzednio. Też nam zaznaczyło budynki. Znowu otwieramy sobie kalkulator pól. I w polu wpiszemy po prostu yes. Mamy nasze budynki i teraz odwrócimy sobie to zaznaczenie i znowu przez kalkulator pól będziemy aktualizować istniejące pole. Tutaj widzimy też różnicę pomiędzy GeoPackage a shapefile. W shapefile'u nagłówek kolumny nie może mieć więcej niż 10 znaków, więc nam ucięło range. Piszemy sobie no. Więc jak już mamy zapisane, czy budynki są w zasięgu, czy nie, to możemy teraz je wystylizować według wartości unikalnej. Ten panel po prawo stylizacja warstwy otwieramy sobie tą taką malutką ikonką lub też klawiszem F7, ewentualnie jak sobie klikniemy prawym na budynki, właściwości i styl, to dostaniemy to samo. Różnica jest taka, że jak tu będziemy coś edytować, to nie będziemy tego widzieć w oknie mapy, a to, co edytujemy tutaj po prawej stronie, to się aktualizuje w locie. Wartość unikalna zmieniamy sobie na to i klasyfikuj. OK. No i już mamy prawie że gotową naszą analizę. Teraz wystarczy tylko, że dobierzemy jakieś w miarę ładne kolory do tego i to będzie prawie że gotowe. I powiedzmy, że dla budynków, które są w zasięgu, damy sobie na przykład taki kolor, taki zielony, może troszkę jaśniejszy. Zmniejszymy trochę tą kreskę, żeby nie była taka gruba. Tutaj też sobie zmienimy kolor na taki pomarańczowy. Przy
Przy okazji też możemy sobie policzyć statystyki naszej warstwy. Jak tutaj sobie wybierzemy w polu statystyki i damy naszą wartość, którą wyszukujemy i tu na przykład sobie wpiszemy albo otworzymy w ogóle ten kalkulator i zrobimy tak, żeby z tego dało się wyszukiwać i damy yes i OK. I to nam powinno pokazać suma, to jest ile budynków ma wartość yes. A jak zmienimy to sobie na no, to powinno się zaktualizować i powinno być, że 30 000 to jest, ma wartość nie. W tym filmiku pokazałem, jak przetwarzać dane przestrzenne oraz jak ustawiać styl wizualizacji danych. W następnym filmiku pokażę, jak ustawić wydruk mapy. Dziękuję za uwagę, cześć!